Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. No tośmy się nagrali. No tośmy się w tych pucharach nagrali, w tym FA Cup żeśmy się nagrali. Dostajemy w łeb z Brighton u siebie 2-1 w bardzo przeciętnym meczu w naszym wykonaniu. No to co, 3-2-1, zaczynamy. A my tak powiedziałem, dostajemy w łeb z Brighton. No niestety, po raz kolejny nie radzimy sobie u siebie. Nie radzimy sobie u siebie na Old Trafford, w teatrze marzeń. Ten teatr marzeń to już tylko z nazwy. To jest jakieś tam nazwy i to tak, jeszcze wiecie, bardziej nawet z mitów, z baśni, mu chuj paproci. Teatr marzeń. W tym momencie to jest teatr komedia. Teatr komedia. Bo to, co się tam dzieje na tej murawie, to jest jedna wielka komedia. Znowu, w jakże prosty sposób tracimy bramkę. Znowu, nasz kuzyn Diogo Dalot zostaje w dziecinny sposób ominięty. W dziecinny sposób ominięty. Nie zdążył zareagować, nie zdążył nic zrobić. Zresztą w ataku również się w niczym nie wyróżniał. Zaczynam od niego, no bo wiecie, jaki mam do niego stosunek. Ja rozumiem, że może taktyka, dzisiejsze nagranie na kogoś wysoko wysuniętego na prawej obronie, który miał tam wchodzić jako skrzydłowy, no może i mogło mieć sens. Ale nie z Dalotem. Ale nie z Dalotem. Może z Dorgu by to wyszło, wypaliło. Z Dalotem nie. No nie ma prawa. Kogokolwiek to można byłoby postawić i byłoby lepiej niż Dalot. Nie wiem, śmiem twierdzić, że Harry Maguire, gdyby wyszedł na prawej obronie, lepiej by wyglądał od Dalota. No ja nie wiem, jakim cudem ten gościu jeszcze w ogóle gra. Naprawdę nie wiem, jakim cudem. Drugim gościem, który irytował w dzisiejszym spotkaniu, to jest Kuna. No ludzie, ile jeszcze można? Ile jeszcze można? Kolejny, który gdzieś stacza się, powoli się stacza w tym klubie i gdzieś zamienia się w takiego późnego Rashforda. No miał sytuację, gdzie mógł podawać do wychodzącego zawodnika, tak? Już nie pamiętam, kto tam wychodził. Albo Dorgu, albo Zirkse. Ktoś tam wychodził, tak? Po lewej stronie, gdzie miał czystą pozycję. Nie! On ściął do środka, tam było 4 czy 5 zawodników Brighton. On tam ścina, on tam pcha się w nich, traci piłkę i cała jedna wielka akcja wzięła w łeb. Wzięła w łeb przez jego głupią, samolubną decyzję. No niestety tak się nie da. Gdzieś, nie wiem, mentalnie my jesteśmy, no nie wiem gdzie. Na pewno nie na boisku, na pewno nie w szatni, na pewno nie w rewirach Old Trafford. Nie wiem, gdzie są mentalnie ci zawodnicy. Bo to co my gramy, naprawdę momentami, to aż się nóż w kieszeni otwiera. Jak się widzi taką grę, jak się widzi te niedokładne podania, które mają później wpływ na przebieg płynny akcji. Podania niedokładne, za silne, gdzieś w ogóle do nikogo. No różne, przeróżne formy te nasze podania miały, ale brakowało podstawowej formy. Dokładności w tym wszystkim. Brakowało dokładności. No niestety, ale no mówię, źle. Źle to wyglądało. Mount ma dla mnie też niewidoczny. No mimo, że wyszliśmy czwórką obrońców, gdzieś jakoś no nie było widać tutaj większej zmiany, jeśli chodzi o naszą grę. No mówię, to nie taktyka, gra chyba trener. No cóż, ja wierzę, że Fletcher im przekazał instrukcje i przed meczem, i w czasie przerwy i tak dalej, i coś tam potrenowali, ale no zawodnicy, no tutaj wciąż się chyba prosi o głębsze, ale to naprawdę głębsze czyszczenie szatni, tak? Głębsze czyszczenie szatni z kilku zawodników. Zawodników, którzy są po prostu przeciętni, żeby nie powiedzieć słabi, tak jak Dalot. No co jeszcze? W zasadzie, no nie wiem co mam powiedzieć, no, po raz kolejny przegrywamy, przegrywamy, tyle czekaliśmy na te FA Cup, tyle czekaliśmy na te puchary, tak, na to, żeby zdobyć jakieś trofeum, mieć szansę zdobyć trofeum jakiekolwiek, żeby zapewnić sobie jakieś puchary, no to nie jest aż takie ciężkie, no ludzie. Puchary rządzą się swoimi prawami, ale graliśmy u siebie dobre losowanie, tak, graliśmy u siebie mecz z Brighton.
No i co, no wielkie G. Wielkie G z tego wyszło, bo zawodnicy puścili wielkie G do majtek, zanim wyszli na murawę. No takie są fakty, takie są fakty tutaj. No nie ma co tutaj pudrować tego dzisiejszego występu, bo zagraliśmy jak zagraliśmy. No może Szeszko się starał, coś tam chciał i nawet bramkę strzelił, próbował. Z tego, co mu tam dogrywali, coś tam próbował zrobić. Natomiast Dalot, pierwsze minuty, tak, pierwsza to była chyba druga minuta, czy coś, co miał tą sytuację z bramkarzem, gdzie kopie w bramkarza, zamiast tą piłkę gdzieś podnieść. On już mu wyszedł, podnieść nad nim gdzieś i strzelić na pustą bramkę. No nie ma, on tego nie ma tego po prostu. Mówię, on jest do niczego bezużyteczny. W każdej formacji, czy to jest obrona, czy to jest pomoc, czy to jest atak, w każdej formacji jest gościu bezużyteczny. Mówię, każdy, ktokolwiek by tam wyszedł, lepiej by zagrał na tej pozycji. No nie, tak być nie może. No tak być nie może, ale tak jest. Nie wiem, kto przyjdzie na tego trenera, kogo tam się decydują. No ale ewidentnie moim zdaniem Fletcher powinien wrócić do trenowania juniorów. I nie dlatego, że jest zły, że jest złym trenerem, tylko dlatego, że po prostu jest dobrym trenerem w akademii. I tam robi naprawdę dobrą robotę, podkreślam, dobrą robotę, bo tam zawodnicy naprawdę dobrze grają i dobre wyniki osiągają. I niech on rozwija tych zawodników. Niech rozwija takiego J.J. Gabriela, Chido Obi i innych. I on ich tam rozwija w tej akademii. I później niech przyjdzie taki trener, nie wiem, czy to będzie Solskjaer, czy Kalich, czy ktokolwiek inny, jeśli przyjdzie. Musi być zbudowany pomost. Pomost między pierwszą drużyną a akademią. Tu musi być współpraca i my musimy korzystać. Jeśli zarząd nie myśli o kupowaniu zawodników, o wzmocnieniu składu, musi być współpraca, jeśli chodzi o branie tych najzdolniejszych i próbowanie ich tak w pierwszej drużynie, dawanie im szansy po 50 minut. A nóż któryś okazał się drugim Kobe Mainu, czy może nawet Rashfordem. Na razie jest jak jest. Myślę, że długo będziemy czekać, żeby było coś takiego jak wiecie, że przyjdzie ktoś z młodych typów, wejdzie David Beckham czy Scholzi, tak? Nie wiem, czy doczekamy się w najbliższych 10 latach przykładowo czegoś takiego. Może to być ten J.J. Gabriel, o ile tego zarząd nie spieprzy, nie zniechęci chłopaka i chłopak odejdzie za darmo gdzieś do innego klubu. Także zobaczymy, co to będzie. Mówię, mecz, aż nie chce mi się wgłębiać naprawdę w szczegóły tego meczu, bo tu nie ma co. Mówię, moim zdaniem przykładowo Dorgu lepiej wyglądał na skrzydle, jak on grał na skrzydle, lepiej wyglądał, był groźniejszy niż Mason Mount. I Kuna. Niż oni obaj. On lepiej wygląda niż oni obaj. Teraz już niedługo Mbumo wróci, Diallo, całe szczęście, to może troszkę to gdzieś zacznie bardziej funkcjonować. Ale mówię, póki co, to on wyglądał naprawdę nieźle. Cóż, teraz chciałbym się powiedzieć, Mazraoui wróci, chociaż on prędko jeszcze nie wróci. Ale Mazraoui wróci, bo chociaż na tą prawą stronę, bo z tym Dalotem, to ile można. Chyba, czy ewentualnie, nie wiem, Show na lewej, na prawej Dorgu. Czy jeszcze inaczej, nie wiem, Martinez na lewym, bo jest lewonożny, na prawym Dorgu. Są jakieś różne opcje. Plus jest taki po tym meczu, że Szeszko zachował ciąg bramek, kolejny mecz z bramką, plus taki, że wrócił do gry Harry Maguire. To jest ten plus. A tak, to plus, szukać takich plusów. Do tego młody Lacey nie wytrzymał, nerwy mu puściły, rzucił piłką, druga żółta, czerwona kartka. Czyli już się zapisał. Oprócz tego, że ładne strzały oddał w poprzednim meczu, także w dzisiejszym meczu zdobył kartkę żółtą i czerwoną. Także zapisał się w historii klubu. Szkoda tylko, że bardzo niechlubnie. Ale młody chłopak, można mu wybaczyć, że go poniosły emocje. To jest gra i czasem po prostu ludzie nie trzymają. Emocje to są tylko i wyłącznie przecież zwykli ludzie, tak? Natomiast mówię, samo granie, ciężko to w ogóle grą nazwać. Wiecie, jak oni grają? Ja wam powiem, jak oni grają. Oni grają jak stary góral na skrzypcach. Czyli wiecie jak? Pitolą.
Oni po prostu tą grę pitolą. To jest takie pitolenie. Tak jak stary górar pitoli na tych skrzypcach, tak samo oni pitolą z tą grą. To jest takie pitolenie, to nie jest gra przecież, to jest jakieś takie pitolenie z tą piłką. To jest zbyt wolne, zbyt czytelne, zbyt niedokładne. I za dużo jest tych zbyt. Za dużo jest tych zbyt po prostu rzeczy. A za mało chwalimy. No za dużo jest zbyt. Zbyt niedokładnie, zbyt czytelnie, zbyt szybko, zbyt mocno. No same zbyty. No nie, no tak to my nic nie osiągniemy. Tak to my nic nie osiągniemy. Wciąż jest szansa. Jest szansa wciąż na puchary. Wciąż jest szansa, daleko nam rywale nie uciekają z topki. Natomiast my potrzebujemy tego pomocnika. Naprawdę potrzebujemy tego pomocnika. Jest czas do końca stycznia, jeśli chodzi o okno transferowe. Jest czas, żeby jeszcze kogoś kupić. Jest czas, żeby podjąć decyzję, jeśli chodzi o trenera. I jest czas, żeby z tym trenerem przedyskutować to wszystko i kupić jakiegoś pomocnika, tak? Zapytać się go, którego by widział i kupić. Czy nie wiem, czy Nevesza, czy Gallaghera spróbować. No nie wiem, ten Neves wydaje się najbardziej sensowny, bo jest najtańszy na obecną chwilę. Natomiast my nic nie robimy w tym kierunku. Na razie temat się kręci w koło trenera, ale nie kręci się żaden temat w koło transferu, tak? No ale to gołym okiem widać, że my potrzebujemy kogoś w pomocy, bo Mainu, no fajnie, że wszedł od pierwszej minuty i pograł, ale widać jak mocno i jak głęboko był w szufladzie Rubena Amorima. No i tu widać, to na nim odcisnęło piętno i gdzieś ta gra, no nie ma odczucia tej piłki jeszcze, no nie ma odczucia, ale cieszę się, że zagrał, naprawdę cieszę się, że zagrał, bo no walczył, starał się, próbował coś tam robić. Wiadomo, nie będzie jakimś mega atletą, mega sprinterem, on ma inny styl grania, czasem może człapania, ale no tak, to jest taki typ zawodnika, ale no niech gra, niech po prostu gra i może gdzieś odzyskamy tego starego Kobiego Mainu, tak? Natomiast mówię, ktoś tu jeszcze do środka potrzebny, ewidentnie, bo nasz środek leży i kwiczy. Tyle razy tu mówiłem, nasz środek leży i kwiczy. Naprawdę. I, no nie wiem, szkoda tego Sir Alexa, który jest na każdym meczu na Old Trafford i musi oglądać ten paździerz. My mamy jakiś kompleks Old Trafford. To jest jakiś kompleks Old Trafford po prostu. I my nie potrafimy wygrać meczu. Albo remisji, albo porażki. No to jest tragedia, to jest naprawdę tragedia. Nie wiem, niech sobie zrobią jakąś sesję z psychologiem. Może to pomoże. Bo mówię, to wyraźnie to jest przede wszystkim mental tej drużyny. No nie wiem, ja liczyłem, że będą tutaj trawę gryźli, że będą jeździli na 4 literach. No nie widziałem tego. No nie widziałem tego, no nie wiem, może widzieliście to inaczej, to odnieście się do tego w komentarzach, bo ja tego po prostu nie widziałem. Nie widziałem tego ognia w oczach, nie widziałem tej woli wygrania za wszelką cenę. No po prostu tego nie widziałem i nie wiem, to trzeba by było wymienić 70% składu chyba i budować wszystko od nowa. No bo z tym, co jest, z takim podejściem, to no nie, no ja tego nie widzę. No ja tego nie widzę. Z takim podejściem, gdzie? No ludzie. No Liga Mistrzów? No to czego my tam chcemy szukać w tej Lidze Mistrzów? Czego my chcemy szukać z takim składem, z taką grą, z takim środkiem pola, z takimi błędami w obronie? Czego my chcemy tam szukać? Żeby oklep dostać od każdego? Żeby się skompromitować? No jeśli mamy w planach tą Ligę Mistrzów, no to trzeba prezentować jakiś poziom. No trzeba coś grać, trzeba mieć jakiś pomysł na grę. Dzisiaj żadnego pomysłu na boisku nie widziałem. Ja nie mówię, że Fletcher tego pomysłu im nie przedstawił, ale oni może mają problemy, nie wiem, z prostymi rzeczami. Może, nie wiem, trzeba im rysować na tablicy jeszcze prościej, schematy różne, bo oni tego nie łapią. Oni tego po prostu nie łapią. Wychodzą na boisku i nie wiedzą, co mają grać i gdzie mają stać. No Dalot to ewidentnie to jakiś, nie wiem, po prostu, nie wiem, jakieś dziecko specjalnej troski to jest. A gra. Już zwolnił kilku trenerów, rączki w kieszeni, hi. Mi możecie naskoczyć i tak tu będę grał. No i ma rację, i tak będzie grał, bo każdy następny trener na niego stawia.
Nie wiem dlaczego, ale na niego stawiają. Nie rozumiem tego. Po prostu tego nie rozumiem. Ale z tego co wiem, z tego wypiszcie w komentarzach, wy też tego no nie rozumiecie. No też tego nie rozumiecie, tego całego postępowania. No były zmiany, Dalen Fresher próbował coś zrobić, próbował jakoś na to wszystko wpłynąć. Zmiany wniosły niewiele. Harry Maguire troszkę wniósł więcej pewności siebie w obronie. Próbował coś tam zagrozić w ataku. No i pomógł też troszkę przy tej bramce, tam się porozpychał na 2-1. Natomiast no wiecie, no ławka to jest cienka. Ławka naprawdę wyglądała bardzo, bardzo cienko. I oprócz tego, jak przecież Lacey dostali tylko bracia bliźniacy Fletcher, tak? No i reszta czasami defensywni tak naprawdę. Gracze naprawdę defensywni. Także no nie wiem, no dobrze, że Bumo wraca, dobrze, że Amad Diallo wraca, bo mówię, no już dłużej nie da się patrzeć na ten paździerz, jaki gramy. Było tam może kilka skrajnych akcji, coś tam próbowaliśmy, ale to jest za mało. To jest stanowczo za mało. Po pierwsze, jeśli grasz u siebie, to jest za mało. Po drugie, jeśli chcesz wygrać mecz z drużyną z Premier League, to też jest po prostu za mało, bo to pokazały mecze czy z Burnley, czy z Wilkami, czy z West Hamem, czy z Evertonem, czy jeszcze tam 3 z innymi, że to jest po prostu za mało. Tych 3 jest bardzo dużo i no bo ten sezon tak, a nie inaczej wygląda. Nie tak, a inaczej wygląda po prostu. A raczej nie wygląda ta nasza gra czasem wygląda jak nie chcę tutaj się wyrażać zbytnio, bo może jacyś młodzi nas też oglądają, więc nie będę tutaj używał niecenzuralnych słów. Także pozostawmy to może już bez komentarza. Już wiele powiedzieliśmy na temat naszej gry i po prostu za każdym razem, ja mówię to samo i za każdym razem w kolejnym meczu niewiele się po prostu zmienia, no niewiele się w tym wszystkim zmienia. Mówię, no 2 bramki, pierwsza tam Dalot objechany, później tam jeszcze zamieszanie w tym polu karnym, druga bramka Joro też, no widać, że jest w słabszej formie, no i no, raczej na City nie powinien wychodzić, raczej tam powinniśmy zagrać Hebenem, mimo wszystko powinniśmy zagrać tam Hebenem. A wiem, że on też mu się jakieś tam błędy przytrafiałem, ale mimo wszystko jest w lepszej formie niż Joro, tak, chyba że wyjdziemy Harrym Maguire'em, co też może mieć miejsce. Także też czekamy, myślę, z niecierpliwością i z utęsknieniem na powrót De Lichta do składu. No ale jeśli wróci po kontuzji, to jeszcze nie znaczy, że wróci do formy sprzed kontuzji. Także no zobaczymy, co to będzie. Na razie jest jak jest. Także no tragedia, no po prostu to jest tragedia. Ledwo zaczęliśmy grać, a już nas wykopali nas po prostu z FA Cup. Reszta, co nam pozostało, to oglądanie w telewizji. Bo już, jeżeli ktoś chciałby jechać na mecz na Old Trafford, już nie pojedzie, miał okazję jedyną na mecz z Brighton. Jeśli nie był, no to już więcej okazji w tym sezonie nie będzie niestety. No i cóż, myślałem, że będę bardziej wkurzony jeszcze, ale już po prostu chyba nie mam po prostu siły już na nich się wydzierać, bo to i tak niewiele daje, a tylko człowiek się nakręca zupełnie niepotrzebnie. Z tego co wiem, Łukasz wcześniej tam zapowiadał, że będzie po nich jechał, jak tylko zacznie nagrywać. Oczywiście Łukasz z kanału Prosto z Manchesteru, którego pozdrawiam. Także tam mam nadzieję, że w tym Manchesterze tam nie zmokło za bardzo. Zapowiadał, że będzie ostro, ale nie wiem, czy po prostu ten deszcz troszkę go tam nie schłodzi po drodze i też zanim zacznie nagrywać, to chyba troszkę mimo wszystko mi się wydaje złagodnieje i to nie będzie to taki mocny pojazd, jak mógłby być. Także jeśli wam się podobało, zalajkujcie, zasubskrybujcie, jeśli nie robicie, a podoba mi się to, co robię, podobają mi się moje filmy. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Trzymajcie się, na razie, hej!